Witam Was serdecznie. Postanowiłem się przejść. Zamknięte oczolecznictwo, okulary zamknięte. Postanowiłem się przejść, bo dzisiaj taki fajny wiaterek jest, wiecie. Jest dosyć ciepło, ale nie jest upalnie gorąco jeszcze. I będę przechodził koło miejsca, kiedyś wynajmowałem. I zobaczymy, czy coś tam się nie chcą mnie przepuścić. Komarki sobie zobaczymy, czy w moim byłym sklepiku coś się dzieje, bo tam jakieś jedzenie miało być. Jedzenie, także ubadamy, czy jest otwarte. Proszę bardzo, jest otwarte, odmalowane, odnowione. Klientów nie ma. Klientów jest tyle, co było u mnie, czyli 0. Także powodzenia. Życzę powodzenia, a my idziemy na aleję. Ptasiarniomską aleję. Zobaczmy, jak tam chłopaki sobie dzisiaj radzą. Zobaczcie, jak to idzie. Mróweczki ładnie sobie tutaj pracowują. Elegancko, szybko im to idzie. Później przyjeżdżają betoniary, betonują to wszystko i moment. Beton trochę, supureksu i chata za chwilę będzie. Zbrojarze działają. A my idziemy się przejść, bo 3 dni siedziałem w chacie, dzisiaj w ogóle w nocy nie spałem, się męczyłem. Klimatyzację mi wczoraj wyczyścili. I tak było zimno, musiałem w nocy, zmieniałem tam ustawienia klimatyzacji, masakra jakaś normalnie. A tutaj psują płytki, założą sobie płytki z czarnego marmuru. Tak jest. Zawsze musi być jakiś pierdziel na komarku, wtedy kiedy coś mówię. No i różowe samochodziki. Tutaj ciekawe, co tu się buduje, tam widać chłopaki śpią u góry. Było widać, mają te łóżki, były widać. Oczywiście nie łóżki, tylko łóżka. Możecie się czepiać mojego języka, ale mój język jest mój język. Nie będę sobie mówił tak, jak ja będę chciałem sobie mówić. Koleżanki szły. Dzisiaj powinien być dzień wolny, ale oni nie mają tu dni wolnych. O! Gościu kosi trawę, zobaczcie, nożyczkami. Widzicie? Wycina, zostawia tylko trawę, a wszystko, co nie jest trawą, zostaje wycięte ręcznie, a nie chemicznie, tak jak u nas się to robi. Widzicie tutaj ten bluszcz, taki jak u nas, nie? Tak ładnie porasta, jak pamiętam, w Polsce to też takie bluszcze ładnie porastały. Jakieś takie stare budowle, jak chodziłem gdzieś tam po lasach za grzybami, to takie stare budowle były. Byli stare budowle i tam oczywiście można było spotkać takie różnego rodzaju bluszcze. Zbliżamy się do alei. To znaczy jesteśmy na alei ptasiarskiej. Chłopaki tam, te studzienki, nie wiem co z czego oni obkładają je parzłotkiem srebrzanym czy co. 100 lat to trwa. W każdym bądź razie
Zobaczcie, jak tamte osiedle się wybudowało. Chodzi mi o te mieszkania. To są mieszkania, to są domy mieszkalne dla pracowników, którzy pracują tutaj. Zobaczcie. No. A u nas jedzie w delegację, no musi mieć nie wiadomo co, a tutaj jedzie w delegację, 4 płyty z dykty i ma chatę. I nikt się nie przyjmuje. No oczywiście, jeżeli to jest jakaś państwowa, dobra posada, no to oczywiście, że wszystko jest jak w każdym innym państwie prawie. Ale tutaj raczej kokosów jakichś z tego nie ma. Dobra, jesteśmy sobie na Alei Ptasiarskiej. Ptaszki ładnie słychać, tylko dzisiaj jeżdżą samochody. Fajnie jest, jak czasami jest niedziela. Takie. Niedziela jest na przykład od 6 rano do 11 samochody jeździć nie mogą. Są takie dzielnice, wyznaczone ulice, to jest Car Free Day się nazywa. Wtedy można, piesi i rowerzyści, sportowcy sobie chodzą, biegają. Wiecie, jak to fajnie, jak tak nie ma samochodów, całkiem inne powietrze. A tu jednak od tych komarków ten smrodek cały czas, no niestety jest. Nawet wiecie, nie wiem, czy samochody tutaj mają katalizatory. No i jesteśmy na Alei Drzew. Zobaczcie, jak drzewa się ładnie przyjmują. A to wszystko dzięki temu panu, którego wam kiedyś pokazywałem. On tutaj dogląda tego wszystkiego. Otóż on sam we własnej osobie ma te butle z wodą i chodzi i podlewa te drzewa. Chociaż możecie zauważyć, że tu wszystko jest mokre, bo dawało nieźle popalić. 2 dni, nie, 1 dzień temu, nie w zeszłej nocy, tylko 2 noce przyszła taka potężna pompa. Do dzisiaj są kałuże, także chłop ma trochę lepiej. Coś z tą porą deszczową tutaj jest nie tak, nie chce nas opuścić. Pora deszczowa. No i tutaj jest ten burz, patrzcie na ten burz, bo jak tylko się ta strona co była, jak tylko się zapełni, to od razu będą tutaj cieli i robili coś z tego. 100%. Fajny taki wiaterek. Zobaczymy, czy w netto coś dzisiaj się dzieje. Zobaczcie, jak ładnie chłopaki tutaj koszą. Normalnie prawie nic nie zostaje. Dbają chłopaki jeszcze. Zobaczcie, ale pachnie koszonym, jak u mnie na działce. No taka maszyneria, też miałem taką maszynerię do koszenia. Chłopaki robią ładnie czysto. Będzie ładnie czysto. No i oczywiście w kucki. A tutaj się coś dzieje, zaraz szpekniemy, co to jest. Patrzcie, co tutaj się robi. Jakieś takie fajne rzeczy tu będą się działy. Zobaczcie, znowu motory jakieś. Nie wiem, czy tu już można wejść, czy dopiero to będzie otwarte. Coś ostatnio trafiam na same motory. Ale oczywiście zaraz wchodzimy i patrzymy, co tam jest. Zobaczymy tylko na zewnątrz, co tu się dzieje. Tu jest nawet nieodkryty jakiś bolid. Wygląda na bolida. Taka Audiczka. No ale tam jest jedzonko. Tutaj jakieś motorki, przedstawiciele. Zobaczcie, jakie to są maszyny, nie? Jak z przyszłości. My to zawsze miałem silnik z przodu, a teraz jakieś silniki z tyłu. Jakieś takie nowoczesne, to wszystko aż nazbyt nowoczesne. Muszę ściągnąć czapkę. Nie wiem, czy to już kiedyś tu nie było, ale motorki są ładne, nie? Tu obadamy te starsze. Tutaj już tego już kiedyś widzieliśmy, on tutaj już kiedyś raz był. Pamiętacie? Z zeszłego jakiegoś eventu, ale oni tutaj, wiecie, podstawą tutaj jest komarek, no to będzie się jeszcze będzie się impreza działa. Podstawą jeżdżenia tutaj jest komarek. Podstawą tutaj egzystencji są komarki. Tutaj to są przedstawiciele firm w tych boksach. Tutaj można sobie takiego ścigacza kupić. To coś podobnego jak ostatnio widziałem, nie? Jak robiłem
Coś mam ostatnio coś, a tutaj nawet macie te wayang kulit, postaci z wayang kulit. O, ten to jest pierwsza klasa takiego, nie? Sobie kółeczko z tyłu, no nieźle. No, są najlepsze motory jakie były, ale to już chyba było, bo to któryś raz z kolei, co to? Srebrny szerszeń. Ten wygląda jak srebrny szerszeń, no nie? Takie motorynki. No nie, no jak tym jeździć, to bynajmniej 100% pewności, że ci dupska nie ochlapie. No ale to tak, tego nie było, to jakiś taki nowy, tutaj pan piły sprzedaje. Zobaczymy, czy możemy wejść do środka. Tu jakieś prywatne, zobaczymy, czy z tej strony mogę wejść do środka. Wchodzimy do środka, ja jestem przed imprezą. Coś ostatnimi czasy coś trafiam na takie motorynki różnego rodzaju, nie? Możecie sobie felgi kupić różnego rodzaju do motorów. Jakiś specjalny zestaw. Jak one się nazywają te, no wiecie, teleskopy takie może pneumatyczne teraz są bardzo modne. O, tutaj stoją już takie maszynerki. Musiałbym iść z drugiej strony, bo tutaj nie będzie ich widać. Nawet nie mam pojęcia, co to są za maszyny. Tu są Harley'e. To wszystko jest Harley? Nie. Chociaż tak wygląda, jakby to wszystkie Harley'ki były, co? To już są maszyny. Ale to są jakieś takie crossowy. To jest dla tych, co mówią, że Indonezja to jest kraj trzeciego świata. Także zobaczcie, kraj trzeciego świata. Jak wygląda kraj trzeciego świata? Jakie maszynerie możecie sobie tutaj kupić? Ostatnimi czasy to was szpikuje takimi, ale teraz jest widać sezon Ducati. Sezon jest na motorynki różnego rodzaju, dlatego będę szpikował was różnego rodzaju motorynkami. No, niektórzy to lubią sobie popatrzeć, ja to sobie lubię popatrzeć, gorzej z jeżdżeniem. Raz, że nie umiem. Jechałem parę razy motorem w życiu, to jeszcze jak byłem na WS jeździłem. No i raz na MZ-cie, co wam kiedyś mówiłem, że się wywaliłem na MZ-cie i od tego czasu na motor nie wsiadam nawet jako pacjent z tyłu. Dlaczego pacjent z tyłu? Dlatego, że pasażer obrywa najgorzej zawsze z tego, ale tam jest dużo tego. Oj. Dobra, idziemy opadać. Mamy jakiś proper racing line. Tutaj możecie sobie kupić różnego rodzaju. To szkoda, że tutaj pod słońce to ja też nie widzę za bardzo pod słońce. Patrzcie, jakie sobie ludzie maszynki sobie, ale oponki jak w samochodzie w sumie, jakie obudowane, nie? To chyba, żeby takie opływowe było. Oj, jakie maszyny. To jest, taką to chcę, tak, tą to chcę, nie? Tą to biorę tą maszynę. Idę po kasę i kupuję sobie taką maszynę. Postawię sobie na ogródku i sobie będzie stała. Nie wiem, powiedzcie mi, jak ktoś jeździ na takich, czy wam ręce nie cierpną, jak macie tak wysoko te ręce u góry. Czy to ręce nie cierpną, nie? O, tutaj się dopiero będzie otwierało. Ja oczywiście, to jest pierwszy dzień, tutaj panie coś szprają. Ale przejdziemy, tylko zobaczymy takie, co oni w ogóle tutaj będą mieli.